Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Zakazany Ogród. Pomyślałam sobie, że dzisiaj, przynajmniej u nas, pogoda nie rozpieszcza, więc dużo prac ogrodowych nie zrobimy, ale pomyślałam, że to jest fajny czas, żeby zrobić odcinek o tym, jakie róże u mnie w ogrodzie się sprawdziły. Podam Wam 7 odmian. Może w kolejnych odcinkach będzie więcej, bo jest naprawdę wiele fantastycznych róż, które się super sprawdzają, ale podam Wam 7 odmian, które u mnie najbardziej się sprawdziły, żebyście wiedzieli, co wiosną zamawiać. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Gdy zaplanowałam sobie ten odcinek i pomyślałam o tych 7 odmianach róż, powiem Wam, że pomyślałam, jest wiele więcej fantastycznych róż i tak jak Wam mówiłam, ja jestem ogromną miłośniczką róży. Tak naprawdę można było podzielić na róże pnące, na róże okrywowe, na róże krzewiaste i wszystkie inne różne odmiany. Ale pomyślałam sobie, że są jednak takie róże, które w swoim ogrodzie faktycznie mam jako jedne z dłużej kwitnących, jako jedne z lepiej wyglądających, jako jedne z takich, które z pewnością, zwłaszcza dla osób, które na przykład pierwszy raz chcą mieć do czynienia z różami, na pewno bym poleciła, ponieważ to będą róże, które Was będą zachwycać. Dlatego zacznijmy sobie od najniższych różyczek, bo zaczniemy od róż okrywowych i zaraz Wam powiem, które róże okrywowe u mnie się najlepiej sprawdzają. Oczywiście zobaczycie też, jak one wyglądają w takim okresie kwitnienia i z czym je fajnie łączyć. Ale jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, koniecznie zasubskrybujcie, wciśnijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. No i koniecznie, jeżeli Wam się ten odcinek będzie podobać, dajcie łapkę w górę. Pierwsza róża, od której chcę zacząć, tak jak mówiłam, jest teoretycznie najmniejsza, ale jest to, powiedziałabym, taka mała wariatka. Bardzo lubię róże różowe i to jest róża różowa, a dokładnie Defairy. Defairy jest różą okrywową. Jest różą, która kwitnie niesamowicie gęsto. U mnie Defairy mam w ilości chyba 9-10 sadzonek, ponieważ jest to róża niska i fantastycznie daje się naprzód rabaty. Kwitnie niesamowicie obficie. Jej kwiatuszki są w okolicach 2-3 cm, bardzo drobniutkie, o przepięknym, pastylowym kolorze. Fantastycznie łączy się z lawendą i fajnie się też z nią komponuje, jeżeli chcemy sobie przepleść ciekawiej rabatę, ponieważ w zasadzie, powiedziałabym, jest dość podobnego wzrostu. Co ciekawe, fajnie się ją obsługuje. Ja ją tnę wiosną bardzo nisko, powiedziałabym nawet tak bezmyślnie, po prostu ciacham i jest ok, bo ona kwitnie rewelacyjnie cały sezon, nawet bez ogławiania. Także jest to moja na pewno faworytka. Z róż okrywowych, jeżeli chcecie inną odmianę kolorystyczną, to na pewno też odmiana właśnie czerwona, The Red Fairy jest odmianą, którą Wam na pewno bym również polecała, ale jednak Pink Fairy to moja faworytka. Drugą różą, którą w ogrodzie też mam w dość dużej ilości i powiedziałabym, że jedynym jej minusem jest to, że nie pachnie. Zresztą Fairy też nie pachnie, ale ta mogłaby pachnąć, bo naprawdę jest cudowna. Jest trochę wyższa niż The Fairy. W zasadzie u mnie ma około 60 cm, rzadko dorasta na wyższą, to już w takich stanowiskach, które po prostu są troszeczkę bardziej zacienione. I jest to Garden of Roses. W moim ogrodzie ona jest różą morelową. Natomiast jest to tak fantastyczna odmiana, w zależności od tego, jak też spada na nią słońce, ona potrafi przybierać taką barwę lekko pastelowego różu, właśnie taką bardziej morelową. Jest niesamowita. Kwitnie bardzo obficie. Kwitnie u mnie w ogrodzie jako jedna z róż, które kwitną najdłużej. Jest niesamowicie zdrową odmianą. Zieleń liści jest tak soczyście zdrowa cały sezon, że naprawdę jest to efekt wow. Ja ją ogławiam po pierwszym takim jakby może mocniejszym kwitnieniu, ale też nie zauważam tego, żeby to było jakby pierwsze kwitnienie, ponieważ ona cały czas trzyma swój fason fantastycznie. Jest to róża, którą możecie mieć zarówno naprzód rabaty, jak również możecie sobie po prostu gdzieś samodzielnie posadzić, ale powiem Wam, że u mnie akurat właśnie na przodzie ze względu na jej wysokość fantastycznie się sprawdza. Róża numer 3
znów będzie niska. Tak śmieję się, że troszeczkę wzrostowo zaczęliśmy, ale to jest Lyons Roses. Róża kremowa. Jest to róża, której mam w ilości około 5, może 6. Natomiast ten jej odcień kremowy, powiedziałam, że to jest taka, wiecie, śmietanka. Jest bardzo szlachetny, wygląda naprawdę niesamowicie dostojnie i też niesamowicie zdrowa odmiana. Niska, fajna naprzód rabaty, kwitnie cały czas. Liście po prostu, zieleń, ciemna, piękna, powiedziałam, taka butelkowa. Naprawdę jest to jedna z moich faworytek. Też mam ją skomponowaną z lawendą. Troszeczkę wyżej rośnie niż jej poprzedniczka, którą mam skomponowaną z lawendą, ale dalej wygląda fantastycznie. W miejscu, w którym jest troszeczkę więcej cienia, niestety potrafi ją wyciągać wyżej do góry i mam takie miejsce, które było bardzo odsłonięte, ale później mój mąż postawił kontener. Mówię o tym kontenerze, bo mi obiecał, że już w tym roku go nie będzie, więc może ogląda. Ale tam właśnie potrafiło mi wyciągnąć bardzo wysoko, naprawdę nawet na 100 cm niektóre gałązki. Idąc dalej wzrostowo, tak mi jakoś to wyszło. Mamy 4. różę. To jest róża Maxi Vita. Ja kiedyś właśnie oglądając sobie róże ogrodowe, bo akurat tam kupiłam tą różę, usłyszałam, że to jest róża, która kwitnie cały czas, nie trzeba jej ogławiać, sama się czyści, jest bezobsługowa i też bardzo łatwo się ją podobno tnie. W tym roku mogłam doświadczyć efektu tej róży. To był jej pierwszy rok u mnie w ogrodzie, ponieważ w zeszłym roku na jesień sadziłam 16 sadzonek. To jest ten taki szpaler tych róż połączony z trawami przed basenem. Absolutnie jest to jedna z fajniejszych róży. Powiem Wam tak, ten kolor nie jest w 100% takim, jakbym chciała, ponieważ jest to dosyć taki mocniejszy róż, powiedziałabym nawet taki pomarańczowy róż, trochę taki neonowy. Jest ona też taką bardziej otwartą różą. To nie jest taki pokrój róż, jaki ja najbardziej lubię, bo ja lubię róże takie bardziej zamknięte, troszkę piwoniowe, ale to, jak ona kwitnie obficie, właśnie to, jak ona się sama czyści, to jest to absolutnie naprawdę róża, którą warto mieć bez wysiłku, a jeżeli lubicie właśnie taki kolor w ogrodzie, to będziecie już w ogóle zachwyceni. Jest po prostu fantastyczna. Ja byłam zadziwiona, że róża, którą sadziłam na jesień, już tak wygląda w pierwszym roku i na te 16 sadzonek mam 2 sadzonki, które wyglądają troszeczkę bardziej licho. One są najbliżej klonu palmowego, więc wydaje mi się, że może tutaj też jakieś znaczenie mieć korzeń tego klona. Natomiast pozostałe po prostu bajka. Fantastycznie skomponowało mi się także z trawami. Mam na przodzie tych róży stipe, mam też właśnie trawy pampasowe, więc bajka. Naprawdę Wam ją mocno polecam. Róża instagramowa. Śmieję się, że instagramowa, bo bardzo często ją na Instagramie pokazywałam. Widzieliście ją na pewno w masie różnych rolek, które tam były. Ale to jest po prostu niesamowita róża. Pachnie po prostu bosko. Jest to róża taka około 80 cm, fajna róża rabatowa. Przepiękny kolor, jest to bardziej taki łososiowy, może róż, ale taki bardziej łososiowy. Gęsta, wygląda naprawdę jak piwonia. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, bo jest to róża Marchensauber. Coś niesamowitego. Kwitła także jako jedna z najdłużej kwitnących róż u mnie w ogrodzie. Pochwaliłam je swoim urokiem, po prostu tyle, ile razy ją wąchałam, bo jej zapach jest po prostu niesamowity. To jest taki zapach, powiedziałam, starych róż. Tyle, ile razy ją wąchałam, to chyba każdego dnia o różnych porach i nieraz mówiłam do mojego męża, podejdź, powąchaj teraz, bo kwitnie, pachnie niesamowicie. Myślę, że to jest taki must have, zwłaszcza jeżeli lubicie takie romantyczne róże, takie klasyczne, romantyczne, trochę piwoniowe, jeżeli lubicie piękne róże takie w bukietach pastelowych, one mi się po prostu tak kojarzy, wiecie, z takim pięknym, eleganckim, romantycznym bukietem ślubnym. Polecam na pewno. Róża numer 7, w zasadzie też taka, powiedziałabym, nówka sztuka u mnie w ogrodzie, bo w zeszłym roku wsadziłam ją na rabatę, ale też mnie powaliła tym, jak kwitła do końca sezonu i chyba jako jedna z ostatnich po prostu w ogrodzie była. Kupiłam ją ze względu na nazwę, ponieważ nazywa się Amelia Renaissance. Amelia, czyli imię mojej malutkiej córeczki Amelki, która
właśnie niedługo kończy 2 latka. I z tej okazji stwierdziłam, że to jest taka róża, którą chcę mieć w ogrodzie, a jak już kiedyś w jednym odcinku mówiłam, ja lubię mieć takie rośliny, które mają imiona naszych bliskich. Dobrze mi się to kojarzy, lubię obserwować, jak ta odmiana rośnie i też to jest takie, wiecie, powiedziałabym bardziej takie bliższe sercu. Amelia Renaissance nie ma takiego klasycznego koloru, jaki ja zwykle w różach lubiałam. Powiedziałam, że to jest taki bardziej koralowy róż, ale jest niesamowita. Kwitnie intensywnie, kwitnie cały czas. Znów po prostu bardzo zdrowa odmiana. Bardzo obficie kwitła. Ja już nawet się śmiałam, że na koniec sezonu, kiedy już po prostu powinna dać sobie spokój, kiedy już nawet liście jej zaczęło padać, to ona potrafiła mieć po 5 różnych kwiatów. Po prostu bajka. Myślę, że koniecznie wprowadźcie ją do swojego ogrodu. Będziecie zachwyceni. Mogłabym tu teraz wymienić naprawdę całą masę różnych róż. Naprawdę. Mogłabym wymienić masę róży angielskich, które Olivia Rose Austin, Claire Austin, bajka. Ale stwierdziłam, że nie chcę tutaj właśnie wymieniać zbytnio takich klasycznych angielskich róży, które właśnie większość osób już zna, tylko chciałam Wam wymienić takie róże, które naprawdę są bardzo, bardzo proste w obsłudze. Róże angielskie powiedziałabym, że wymagają troszeczkę więcej może wprawy. Trzeba je docenić. W pierwszym roku są, powiedziałabym, troszeczkę takie bardziej miękkie, więc wybrałam dla Was takie róże, które naprawdę mają mocne pędy, silne pędy i już od pierwszego roku będą wyglądać fantastycznie. Dlatego 7. róża to jest Princess Charlene de Monaco. Jest to róża, która mnie niesamowicie zachwyciła. Bardzo dostojna. Bardzo wysoka róża o przepięknym kolorze, ale chyba najbardziej powalający jest jej zapach. Od pewnego czasu zaczęłam wprowadzać w ogrodzie coraz więcej róży pachnących i mimo tego, że mam odmiany tak jak na przykład Garden of Roses czy The Fairy, które są po prostu różami naprawdę niezniszczalnymi, fantastycznymi, to jednak lubię przechodzić po ogrodzie i czuć, jak z któregoś kąta tutaj mi jakiś zapach nadciąga, jeden, drugi, trzeci, jak mi się to kojarzy. I Princess Charlene de Monaco jest taką różą. Kwiat ogromny, powiedziałam, że to jest wielkość po prostu mojej pięści. Upajam się tym zapachem. To jest taki zapach, że ja po prostu przykładam głowę i wręcz po prostu wciągam całą tą eteryczność, po prostu naprawdę jak jakichś fantastycznych po prostu perfum. Powiedziałam, że czasami trochę taką nutę kwaskowatości wyczułam, trochę taką cytrusową. Coś niesamowitego. Mam nadzieję, że w tym roku ona mnie szczególnie zachwyci, ponieważ jest to też jedna z róży, którą posadziłam pierwszy sezon w ogrodzie, a już mnie po prostu powalała swoimi kwiatami. W zeszłym roku nawet nie odważyłam się ich ścinać, mimo tego, że ja raczej wychodzę z założenia, żeby ścinać właśnie kwiaty do wazonu, bo one będą jeszcze fajniej te róże kwitnąć. Ale w zeszłym roku po prostu naprawdę cieszyłam się tak każdym kwiatem, każdym pąkiem przechodząc, że róża, która naprawdę jest, można powiedzieć, taką królewską, tak? Bo Princess Charlene de Monaco, no to jednak jest taka królewska róża. Słuchajcie, całą gamę róż mogłabym Wam jeszcze wymienić. Tak jak powiedziałam, chciałabym Wam wymienić także róże angielskie i myślę, że taki odcinek dla Was też przygotuję, ale chyba już bardziej w okresie ich kwitnienia. Natomiast będę też w okresie kwitnienia pokazywać Wam róże pnące, które u mnie w ogrodzie się sprawdzają, róże właśnie okrywowe, róże rabatowe, tak, żebyście poznali też różne gamy róży. Ja jestem miłośniczką róż, więc faktycznie tych róż mam bardzo dużo tych różnych odmian, ale niektórzy na przykład wybierają konkretnie tylko pastelowe róże, albo tylko czerwone, albo tylko w odcieniach żółtym, pomarańczowym, lub tylko na przykład róże, które są pnące. Ja jestem ciekawa, jakie Wy róże wybieracie, jakie najbardziej lubicie, no i też czy macie te odmiany, które dzisiaj wymieniłam w ogrodzie i jak się u Was sprawdziły. Czekam na Wasze komentarze, dajcie koniecznie znać. Będę też patrzeć, które komentarze mają najwięcej polubień, bo to też mi daje taką fajną po prostu informację, czy na przykład dana odmiana, którą ktoś tam gdzieś wymienił, czy dana odmiana ma więcej zwolenników, aczkolwiek miło będzie zobaczyć, że więcej z Was udziela się tutaj na tym kanale. Także dziękuję Wam bardzo za dziś i zapraszam na kolejny odcinek.